wtedy oni właśnie wysłali ten aktyw robotniczy, który przed parę minut wcześniej, kilkadziesiąt osób zajęło cały mój pokój, wrzeszczali do mnie i do Gajki, ubliżali nam. Przy początku poszli do kuchni i tam sami coś wrzeszczeli, a potem ktoś do nas zawołał, że oni burzą mi na biurku, wybierają papiery, przeszukanie robią. To myśmy przybiegli odpędzić ich od biurka i nas wcisnęli w kąt i nam tam ubliżali. To był przerażający seans nienawiści, który wyszliśmy ledwo dysząc. Następnym razem myśmy ich nie wpuścili do mieszkania. Przy drzwiach odbyła się walka, znaczy myśmy ich wypychali, oni się wpychali, wypchnęliśmy ich, Gajka, Maciek, ja, jeszcze przyszli jacyś koledzy nasi. A swoich słuchaczy ja wpuściłem przez okno. Przed następnym wykładem ojciec mój zaczął się bardzo źle czuć. On już był po jednym zawale i zaczął mieć atak. Ze strachu o to, co się stanie, bo wyraźnie mu się poprawiło, jak ja powiedziałem, tata odwołuje wykład. Wiesiłem na drzwiach kartkę, że przepraszam, że odwołuję wykład. Drzwi zostawiłem otwarte. Nie, drzwi były zamknięte. No przed Adam z Konradem, ja ich wpuściłem, powiedziałem co i jak. Po pewnym czasie przyszli oni, zaczęli walić w drzwi. Ja powiedziałem, wykładu nie ma, napisane jest na drzwiach. Oni jakby odeszli i przyszedł Heniek wujec i oni go zaczęli bić pod drzwiami. Słyszałem krzyk wujca, krzyk biją Henia. Ktoś tam gdzieś był, biją Henia pod drzwiami. Ja otworzyłem drzwi przekonany, że oni się nie wedrą do mieszkania, gdzie leży ciężko chory na serce człowiek. A oni już w drzwiach, a oni się wydarli. Wdarli się i zaczęli tłuc. Ja początkowo byłem na klatce schodowej i widziałem, jak wywlekają. Henia tak bili, krew z niego płynęła, potem go za włosy wywlekli, wrzucili w śnieg, bo to była zima. Wczesna wiosna, śnieg leży. Ja byłem pewny, że on nie żyje. Krzyczałem, ludzie, mordujecie mi ojca. Wbiegłem i zobaczyłem, jak biją Maćka. Rzuciłem się, zacząłem ich odrywać, oni mnie nie bili. To taka historia, oni chodzi w czarnych rękawiczkach. Cios tłukli, ja go łapię z tyłu, zamiana się odwraca, żeby mi przyłożyć, bo to wszystko byli bokserzy i karatecy z AWF-u. I widzi mnie, opuszcza rękę. Zbili Gajkę. Maciek dostał wstrząsu mózgu dostał Maciuś. Pobili jeszcze parę osób. I przez cały czas ten pogotowie nie przyjeżdża. Wreszcie zaczęła nadjeżdżać karetka reanimacyjna od razu na sygnale. I przyjechała dokładnie w 5 minut, jak oni opuścili mieszkanie. Jeszcze był taki w mieszkaniu straszny bałagan, jakieś podenerwowanie i ta pielęgniarka pyta, co tu się stało, a lekarz mówi nic. Niech pani się nie pyta, to nie pani interes. Także lekarz był już przygotowany na to, co tam zastanie. Wywieziono ojca w karetce reanimacyjnej w stanie przedzawołowym do szpitala. Była miejsce taka scena, w pewnym momencie tam wołano, że trzeba wołać lekarza, nasi wołali i Gajka wybiegła z pokoju ojca na ten tłum i pyta, kto z państwa jest lekarzem. Taki rechot, ha, lekarza i się zachciało. I wtedy pobili Maćka i ja sobie pomyślałem, że ja nie mogę prowadzić więcej wykładów, dlatego, bo mam zupełnie zdruzgotę. Bo to patrzenie na to, jak biją żonę, dziecko, jak umiera obok ojciec. I co ważniejsze, ja nie mogłem Maćka już więcej postawić w drzwiach na bramce, żeby wpuszczał. Jak nie postawię swojego syna, to czyjego syna postawię? Strasznie. I żeśmy z Adasiem wydali oświadczenie, że wstrzymujemy wykłady, bo u Adasia na wykładzie była też bojówka i też bicie. Strasznie oburzył się profesor Lipiński. Powiedział, to mnie pan wie, że jak pan ustępuje, to oni idą do przodu. Mówię, wiem, ale nie mam odwagi nie ustąpić. Znaczy nie ma pan odwagi. W jakim mieszkaniu to zrobię? U mnie, on mówi, niech pan zrobi. Ale ja się nie odważyłem. Ja chyba jedyny raz w życiu ustąpiłem ze strachu. Tak mi się zdaje. No nie, już tu opowiadam drugi raz, bo raz przy tym biciu tego chłopaka przez bikiniarz, no to częściej ustępowałem ze strachu. Bo w ogóle boję się bardzo często. Tylko na ogół wygrywam jakoś tam ze swoim strachem.